Zapraszam Cię serdecznie na pierwszy odcinek wspólnego projektu z Andrzejem Bazgierem. Andrzej to jest intelektualista, który łączy psychologię, filozofię, duchowość i w takiej intelektualnej rozkmince opowiada o tym, jak widzi otaczającą go rzeczywistość. Zanim obejrzysz pierwszą część, chciałbym Cię serdecznie zaprosić na jego kanał. Jest to nowy kanał, który otworzył kilka tygodni temu. Kanał nazywa się W Hologramy i serdecznie zapraszam. Link do kanału oczywiście w opisie pod filmem. Zachęcam do oglądania i do subskrypcji. I zapraszam Cię serdecznie na pierwszą część Autostopem przez Galaktykę. Witam Was serdecznie, tym razem w naszym nowym projekcie. Mówię naszym, ponieważ moim gościem w tym projekcie jest Marcin Tatar. Cześć Marcinie. Cześć Andrzeju, witajcie kochani. Marcin jest podróżnikiem, a nasz nowy projekt nazwaliśmy Autostopem przez Galaktykę. I zupełnie nie przypadkiem, albowiem podróżnicze przygody Marcina mają dużo wspólnego z autostopem, choć w takim trochę przewrotnej formie autostopem, bo ten Twój autostop nie do końca polega na tym, że po prostu wyciągasz kciuka i jedziesz, płacisz i jedziesz dalej, tylko ten Twój autostop ma takie, bym powiedział, trochę wyszukiwane oczekiwania. Właściwie to ja nie mam żadnych oczekiwań. To jest bardzo ważny punkt wyjściowy. Dobra poprawka. Tak jest. Natomiast rzeczywiście z autostopem to jest tak, że jadę tam, dokąd mnie w cudzysłowie los poniesie. To znaczy, jak wychodzisz na ulicę i wystawiasz kciuka, to de facto jest tak, że większość ludzi się boi i zastanawia, kto się zatrzyma, dokąd jedzie, dokąd mnie zawiezie. Ja jestem tak zawsze nastawiony pozytywnie do ludzi, do świata, że de facto dobrze wiem, kto się zatrzyma. Zatrzyma się ciekawy, interesujący, dobry, pozytywny człowiek. No i dokąd nas zawiezie, życie pokaże. I w podróżowaniu autostopem to jest najciekawsze, że de facto nie wiadomo, co się czai za rogiem. I jakby cała idea podróży autostopem, w moim wykonaniu, polega na tym, żeby puścić i popłynąć, zaufać i dać się ponieść biegowi wydarzeń. Tak, ale wciągasz tych kierowców, którzy Cię zabiorą, w taką dość nietypową grę, ponieważ Twoim założeniem jest to, że jedziesz tak naprawdę nie płacąc za to, że jedziesz, co nie wyklucza innych form wymiany energetycznej między Wami później, ale na wstępie, no można powiedzieć, zaskakujesz pewnie niejednego, zwłaszcza, że mówimy o Twoich podróżach w krajach, nazwijmy to ogólnie egzotycznych. Nie mówimy o podróży tutaj w Polsce, tylko mówimy o podróży na różnych innych kontynentach. Gdzie? Afryka ostatnio? Afryka. Południowa Afryka, 6 krajów, 5000 km autostopem. No i rzeczywiście dla nich widok białego człowieka, który stoi przy drodze z wyciągniętym kciukiem, to w wielu wypadkach był szok i zaskoczenie. Generalnie w Afryce jest tak, że ludzie, którzy podróżują, są podwożeni, zawsze płacą. Tam nie ma pustych przebiegów, to wynika po prostu z tego, że tam jest bardzo biednie i każdy jakby czuje, że powinien zapłacić za podwózkę, ponieważ paliwo jest drogie. Natomiast my, no bo akurat tą ostatnią podróż byłem z kolegą, Maćkiem, którego pozdrawiam. My żeśmy podróżowali jakby z założenia, że nie będziemy płacić, natomiast dawaliśmy ze swojej strony tą wymianę energetyczną, o której Ty mówisz. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ ludzie, którzy nas podwożyli, zupełnie nie spodziewali się tego, co dalej się wydarzy. Ale wchodzili w tą grę, bo Ty na początku komunikowałeś, że tak, jedziemy bez pieniędzy. Zdecydowanie i to też było dla nich często zaskoczenie, ponieważ zatrzymywaliśmy stopa i pytaliśmy, czy podrzucicie nas za darmo. Pierwszą reakcją było zdziwienie. Za darmo? Jak za darmo? Tak, za darmo, podróżujemy za darmo, ludzie nas podwożą, jeżeli chcesz, podwozisz, jeżeli nie chcesz, nie ma problemu, zaraz ktoś inny się zatrzyma. I praktycznie zawsze, może z paroma wyjątkami na tam kilkaset, praktycznie prawie zawsze ludzie mówili, no pewnie wsiadajcie, nie ma kłopotu. Zabierali nas, no i później zaczynała się ta cała gra, o której ty mówisz, chociaż to był raczej taki proces, bez jakiegoś większego planu.
Natomiast rzeczywiście było tak, że jak później się z takim kierowcą po kilkunastu godzinach rozstawaliśmy, no to jak przyjaciele po prostu. Znajomość, która trwała wiele lat, można powiedzieć. Kilkanaście godzin. No to są zupełnie inne perspektywy czasowe i odległościowe, prawda? Tak, tak. Afryka jest potężna, stan dróg jest słaby, stan samochodów też, więc tyle to trwa. My z racji tego, że podróżowaliśmy za darmo, czuliśmy taką potrzebę, żeby zapraszać kierowców na obiad, na jakiś lunch, tak, żeby po prostu sobie z nami zjedli. I to też był taki miły akcent, miłe zaskoczenie dla nich w ramach wymiany energetycznej. Chociaż ten obiad nie był największą korzyścią, ponieważ to było właśnie ciekawe, że później rozpoczynała się rozmowa, jakaś dyskusja, interakcja. Czasem nawet jak brakowało języka, ponieważ nie wszyscy mówili po angielsku, było tak, że mowa ciała tutaj odgrywała kluczową rolę. I rzeczywiście było tak, że taki kierowca po jakimś czasie mówił: kurczę, ale fajnie, że was zabrałem. Ja pierdzielę, ale czad, nie? Normalnie nie spodziewałem się tego. Zresztą to było tak, że kierowca, który zatrzymuje się po to, żeby podwieźć autostopowicza, ma właściwie ułamki sekundy na podjęcie decyzji. To też oczywiście w zależności od tego, w jakim miejscu stoisz i tak dalej, jakie są warunki, ale szczególnie kierowcy tirów, gdzie wiozą 40-60 ton ładunku, muszą wyhamować, zatrzymać się bezpiecznie i generalnie jak widzą kogoś, no to momentalnie muszą podjąć decyzję. I ta decyzja idzie rzeczywiście z serca. Tu nie ma kalkulacji rozumu, umysłu, tylko po prostu jest decyzja serca. Po hamulcach zatrzymuje się, rozmawiamy, wsiadamy. Większość kierowców mówiła: nie wiem po co się zatrzymałem, nie wiem dlaczego się zatrzymałem. Wielu mówiło: nigdy nie podwożę autostopowiczów, ale się zatrzymałem. I okazało się, że super, ponieważ zaczęliśmy rozmawiać, weszliśmy w interakcję i rzeczywiście jest tak, że dla nas to było takim największym wyróżnieniem, że ludzie w większości wypadków po prostu zapraszali nas do swojego życia. I w takim sensie fizycznym, czyli na przykład do domu, rodziny i tak dalej, ale też w takim emocjonalnym, czyli po prostu otwierali się przed nami, rozmawiali z nami, pytali nas o radę, dzielili się swoimi radościami, troskami, wszystkim, co jest dla nich ważne. To było niesamowite. Czyli autostop jako przygoda tak naprawdę. Ja pamiętam autostop tutaj w Polsce z czasu swojej młodości, no to odległe czasy. To też była tak naprawdę wizja autostopu jako przygody, bo to nie była zwykła podwózka. Ja też pamiętam, że no, te relacje, które się nawiązywało z tymi ludźmi, oni opowiadali o swoim życiu, tak. Ja opowiadałem o swoim życiu. Niejednokrotnie bywało tak, że nadkładali drogi, żeby mnie podrzucić tam, gdzie było mi bliżej. Dokładnie. I było to w sumie takie oczywiste, normalne. No. Czyli chodziło o spotkanie tak naprawdę, tak, a nie tylko i wyłącznie o podwózkę. Nie? Tak. I to jest fajne, że to nie są spotkania przypadkowe, bo według mnie nie ma przypadków. Coś po prostu spowodowało, że my znaleźliśmy się w tym miejscu na tej drodze i ten kierowca nie dość, że się tam znalazł, to jeszcze podjął decyzję, że się zatrzyma. I to jest super. I to rzeczywiście de facto nieważne, czy podróżujesz po Polsce, czy podróżujesz po odległych zakątkach Afryki. Generalnie zasada jest ta sama. Zatrzyma się ten człowiek, który miał się zatrzymać. No tak, ale popatrz, kultura autostopu w Polsce w tej chwili chyba zupełnie zniknęła. No nie istnieje. Ja przynajmniej nie widzę autostopowiczów, których mógłbym podrzucać. Dokładnie, ja też nie widzę no chyba, że to gdzieś tam są jacyś lokalsi, którzy na zasadzie do roboty autobus uciekł, to ale to jest co innego. To jest coś innego, ale ja też pamiętam właśnie z czasu swojej młodości, że tych autostopowiczów na wylotowych ulicach z miasta, to na szczęście tam stała cała kolejka, nie? Tak naprawdę. Czyli to było oczywiste, że w ten sposób się podróżuje. Było oczywiste, że podróżuje się bardziej dla przygody niż tylko i wyłącznie po to, by zaoszczędzić pieniądze. Tak. No i to teraz jak gdyby umarło, a widzisz, istnieje w Afryce, a byłeś też w Ameryce Południowej, tam też to działa? Czy? Tak. W Ameryce Południowej też parę razy korzystałem z autostopu. Akurat miałem tam problemy komunikacyjne, ponieważ słowa nie mówię po hiszpańsku. I to też było wyzwanie, i to też było ciekawe, ale jak zwykle mowa ciała spowodowała, że można się z każdym dogadać. No tam akurat to było przy granicy Argentyny i Chile. Oni tam po prostu nie zabierali na stopa z racji tego, że bali się jakichś historii związanych z przemytem. Ale udało mi się złapać chyba po godzinie stopa, podjechać i to też było fajne. Generalnie autostop to jest przede wszystkim interakcja z ludźmi i przygoda, tak jak powiedziałeś. Ja swoją przygodę w autostopem zacząłem w wieku lat 12, może 13 w harcerstwie, pamiętam. Zawsze było tak, że na obozach harcerskich były tak zwane wędrówki i to była najciekawsza część obozu, ponieważ była po prostu nieprzewidywalna. Rzeczywiście było tak, że przygoda czaiła się za rogiem.
wyjeżdżaliśmy w jakichś tam małych 2-3-osobowych grupkach i jeździliśmy po całej Polsce. W dzisiejszych czasach to chyba niemożliwe. Myślę, żeby mnie na posterunek policji odwieźli, a rodzice mieliby kłopoty. Natomiast w tamtych czasach akurat z tym było inaczej i to było fajne, bo to już wtedy się zaczęło. Także to jest A spotkałeś w Afryce innych Europejczyków, czy nie tamtejszych, którzy też jeździli na stopa, czy nie? Na stopa nie, ale udało mi się z Maćkiem przekonać 2 Japończyków do tego, żeby spróbowali stopa. W Japonii generalnie autostop jest, można powiedzieć, nietolerowany, już bardziej radykalnie niż niepopularny. I tam są jakieś uwarunkowania kulturowe, trudno powiedzieć. Natomiast generalnie nie ma czegoś takiego jak autostop w Japonii. I ludzie po prostu tego nie znają, nie rozumieją. Myśmy tym Japończykom wytłumaczyli ideę. No i przekonaliśmy ich, spróbowali. Następnego dnia wysłali fotkę, jak siedzą w kabinie tira z kierowcą. Było super, byli przeszczęśliwi, zadowoleni, naprawdę fajnie. Natomiast Afryka jest potężna i rozległa, więc jakby podróżowanie autostopem po Afryce jest popularne. To znaczy bardzo dużo ludzi z Europy, ze Stanów jeździ, podróżuje autostopem. Natomiast jest ona tak duża, że dla lokalesów, którzy Cię spotykają, to jesteś wyjątkowym zjawiskiem wtedy. Wyjątkowym zjawiskiem i budziliśmy zainteresowanie, zdecydowanie. I to też było fajne. To była właśnie ta wymiana energetyczna, że to my wnieśliśmy do ich życia jakąś opowieść, jakąś przygodę, coś zupełnie nietypowego, wybiliśmy ich z tej rutyny. Bo oni tak samo jak my w Europie jakby działają zgodnie z jakimiś schematami, programami, często jadą na tak zwanym autopilocie i nagle taki biały, który stoi przy drodze z wyciągniętym kciukiem, no to jest coś ciekawego. Także byliśmy naprawdę dużą atrakcją i to było świetne. I dla nas, i dla nich. Wielka radość, wielka przygoda. Podczas całej podróży spotkaliśmy setki osób, samych pozytywnych ludzi. Jak wróciłem, głównym pytaniem, jakie ludzie mi zadawali, to było, czy się nie bałem. Ja odpowiadałem, że absolutnie się nie bałem, bo ja dokładnie wiedziałem, kto się zatrzyma. Ja właśnie dlatego Cię pytałem, czy spotkałeś innych białych ludzi, którzy by się bawili w tę samą zabawę, bo ja mam takie wrażenie, że to, że Ty spotykałeś takich fajnych ludzi dookoła siebie, to jest Twój hologram. To prawda. Co nie oznacza, że z punktu widzenia innego hologramu sytuacja mogła wyglądać równie atrakcyjnie, jak wyglądała z Twojego punktu widzenia, bo tak właściwie Ty byłeś wyzwaniem dla tych ludzi też w tym momencie, nie? Jakimś wyzwaniem i atrakcją. Natomiast generalnie jest tak, że osoby, które podróżują autostopem, z tego co poznałem różnych innych autostopowiczów, niekoniecznie w Afryce, są ludzie przeważnie bardzo otwarci, żądni wrażeń, przygód i jakby biorący na klatę dokładnie to, co życie przynosi. Więc to są osoby, które raczej kreują swój hologram pozytywnie w interakcjach z innymi ludźmi i nie spotykają ich jakieś przykre przygody. To raczej taki wyrwany, powiedzmy, z miasta człowiek w Polsce, który nigdy nie podróżował, nie rozumie, nie czuje tego. Jeżeli musiałby podróżować autostopem, to prawdopodobnie przyciągnąłby różne takie zdarzenia, których my nie przyciągnęliśmy. Ale u nas tam wszystko było jakby pod kontrolą i absolutnie cienia wątpliwości, że to było bezpieczne, fajne i bardzo inspirujące, bo każdy człowiek, którego spotkaliśmy na swojej drodze, to oddzielna historia i myśmy tę historię starali się wysłuchać, poznać, zrozumieć, wczuć się w rolę tego człowieka i gdzieś tam je kolekcjonujemy w głowie, także to jest super. I nie tylko w głowie, w sercu, bo to jakby było na poziomie, powiedzmy, energetycznym te nasze interakcje. Powiedziałeś o Afryce, powiedziałeś o Ameryce Południowej, wiem, że jeszcze podróżowałeś Azja, Syberia i takie okolice. Tak naprawdę najbardziej emocjonująca ta Afryka, nie? Tak, ta Afryka była rzeczywiście ciekawa, ponieważ dla mnie generalnie każda podróż wiąże się z tym, że z jednej strony jest mnogość różnych wydarzeń, bardzo nietypowych sytuacji, które powiedzmy zatrzymują te programy, na których jedziemy tutaj, ponieważ w większości wypadków, jak wiadomo, działamy schematycznie i jedziemy na tak zwanym autopilocie. Więc ja miałem taką powiedzmy wiedzę dotyczącą tego, że to nasze życie składa się z pewnych rutynowych rozwiązań i taka podróż do Afryki totalnie wybija. I rzeczywiście, jeżeli ona trwa dłużej niż miesiąc, w naszym wypadku to było 1,5 miesiąca, to te nasze programy tam po prostu nie działają.
I nasz umysł musi się po prostu totalnie przestawić, czyli następuje taki reset. I to też jest fajne, bo później jak wracasz do tej tutaj zastanej rzeczywistości, to patrzysz na nią zupełnie inaczej, zupełnie innymi oczami. Widzisz te programy, nie? Tak. No bo taka podróż do Afryki, jak ja sobie ją wyobrażam, no to w zasadzie trudno sobie wyobrazić takie bardziej dosadne wyjście ze strefy komfortu, prawda? Bo tak wyjeżdżasz z miejsca, które jest jakoś tam bezpieczne, oswojone, znasz ludzi, znasz realia, jedziesz w miejsce, o którym nie wiesz nic, raz. 2. Masz bardzo ograniczone bezpieczeństwo finansowe, z tego co wiem, prawda? Czyli tak naprawdę nie jest tak, że starczy na to, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie, dobra, idę do hotelu, wypożyczam sobie samochód, albo sobie kupuję bilet na samolot i wracam. Nie ma tego. Nie znasz języka, tak naprawdę. Wiesz o tym, że biali w tamtych realiach to często biegunki, choroby, problemy żołądkowe i wszelkie inne. Do tego jeszcze wszystkie legendy o aligatorach, panterach, lwach i tym podobnych. Lew jest największą legendą. To wcale nie jest najbardziej niebezpieczne zwierzę w Afryce. No właśnie, ostatnio gdzieś trafiłem taką fotkę. Nie, to nie wiem, to nie ty przysłałeś tą fotkę z tymi dużymi kotami przed toaletą. Ktoś, pamiętam, na tej naszej grupie taką fotkę opublikował właśnie z Afryki, gdzie była jakaś taka toaleta pewnie przy jakiejś stacji kolejowej w realiach afrykańskich. No czyli tak naprawdę taki, dobra, nie będę opisywał, taki lokal. I przed tym lokalem sobie leżały lwy, lwice, trudno mi powiedzieć, chyba lwice, nie? Lokalne koty. I tak sobie myślałem, tak, lokalny koloryt i rozumiem, że w zasadzie ktoś z tych toalet korzystał. Zdecydowanie. Z tym wychodzeniem ze strefy komfortu to rzeczywiście fajna historia. Ty wiem, że nagrałeś jeden odcinek na ten temat, więc dużo powiedziałeś, nie będziemy powtarzać, natomiast... Ty byłeś 1,5 miesiąca w Afryce, więc nie zostawiajmy praktyka, tak. Więc rzeczywiście to wychodzenie z strefy komfortu jest świetne, bo ono rzeczywiście wybija nas z tego rytmu, w którym jesteśmy. I okazuje się, że stabilizacja, bezpieczeństwo to wcale nie są te rzeczy, które są dla nas najciekawsze. Ja osobiście uważam, że przygoda i taki powiedzmy brak rutyny i zmieniające się środowisko to jest fajna sprawa. To po prostu jest ciągłe wyzwanie i ciągłe zaskoczenie. I to zaskoczenie jest naprawdę świetne. Jak powiedziałeś, że stabilizacja i bezpieczeństwo nie są najważniejsze, to ja oczami wyobraźni zobaczyłem jednak poważną ilość oczu, które patrzą w tej chwili na to nagranie i sobie mówią, zaraz, jak to stabilizacja i bezpieczeństwo nie są najważniejsze? Nie? To może dla Maslowa, natomiast rzeczywiście nie dla mnie. Tak. No to w zależności od tego, czy chcemy przeżycie po prostu przelecieć bezpiecznie, czy wykorzystać ten dany nam czas i przeżyć je z pełną fascynacją. A żeby była fascynacja, to czasami trzeba niestety zaryzykować. Znaczy stety, bo to jest fajne. To jest kwestia naszego podejścia. Jeżeli sami kreujemy naszą rzeczywistość i jakby sterujemy tym okrętem, ale nie płyniemy pod prąd, nie walczymy z całym światem, raczej staramy się myśleć pozytywnie i ten świat wtedy będzie nam sprzyjał, to taki wyjazd do Afryki to naprawdę to jest nic. To absolutnie jakby nie... Absolutnie nie jest to związane z żadnym stresem, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie często żyją w stresie, a stres to jakby jedno zagadnienie, a strach to drugie zagadnienie. Oczywiście, że podczas takiej podróży zdarzają się sytuacje, gdzie strach jest potężny, paraliżujący, ale to są krótkochwilowe, że tak powiem, sytuacje i strach rzeczywiście ma nas wtedy ostrzec i spowodować, że jesteśmy czujni. Dasz przykład? Tak, ale później z tego strachu musimy wyjść. Na przykład było tak, że pamiętam to jeszcze na poprzedniej wyprawie w zeszłym roku, w grudniu chyba, byłem w Lesotho i tam sobie chodziłem gdzieś tam wysoko w górach i tam są przepiękne góry, naprawdę wspaniałe pejzaże. I tak sobie idę i tak sobie mówię, że to jest fantastyczne miejsce. Przyjadę tutaj kiedyś z namiotem na 3 tygodnie, zrobię sobie taki trekking, tak żebym miał czas na to, żeby przemyśleć sprawy, trochę refleksji, zastanowienia się nad sobą. Idę i nagle wyszedłem na węża, który naprawdę był potężny i jeszcze tak bardzo jaskrawy. No i dla mnie, człowieka z Europy, taki wąż, który po prostu jakby... Nie wiadomo jaki. Tak, jest przede mną. To jest po prostu strach i wtedy poczułem naprawdę paraliżujący strach.
Faktem jest, że pobiłem chyba wtedy rekord biegu na 100 w sandałach, więc uciekłem natychmiast. Ale jak już się zatrzymałem, to się tak zacząłem śmiać z siebie samego, że po prostu nie mogłem uwierzyć. I to jest właśnie taki fajny, zdrowy strach, który powoduje, że... Ale rozglądałeś się, czy on za tobą biegnie, czy nie? Nie, no gdzie wąż będzie za mną biegł? Generalnie zwierzęta unikają ludzi, nie są zainteresowane tym, żeby człowiekowi coś zrobić. Ale nasz program pod tytułem Wąż jest niebezpieczny spowodował, że uruchomił mi się drugi program pod tytułem Strach. I z tego się właśnie śmiałem, nie? Więc jakby strachu podczas takiej wyprawy absolutnie nie ma. Jest raczej otwarte serce, otwarty umysł na wszystkie doświadczenia, które czekają po drodze. Ktoś mi już kiedyś powiedział o tym, że zwierzęta właściwie nie są zainteresowane tym, żeby atakować ludzi, jeżeli nie są do tego w jakiś sposób sprowokowane. To prawda. I to też jest fajne, bo my jesteśmy programowani na nieco inną wersję wydarzeń, prawda? Że zwierzęta są dzikie, nieokiełznane, impulsywne, to są instynkty. I tak naprawdę właściwie pierwsza rzecz, której możemy oczekiwać, że jeżeli zwierzę jest w stanie nam zagrozić, to nas zaatakuje, prawda? Tak, ale zobacz, jeśli mogę Ci przerwać, że jakby to przekonanie, ten program, nie wynika z naszych doświadczeń. Jasne. Bo nikt z nas nie był nigdy zaatakowany przez lwa, ani przez niedźwiedzia, ani przez jakieś inne zwierzę, tylko wynika to z tak zwanego programowania, czyli ktoś nam gdzieś tam naopowiadał, myśmy w to uwierzyli i uznajemy, że tak wygląda rzeczywistość. A prawda jest taka, że gdzieś tam w Afryce, jak mijasz lwa, to on może sobie przejść koło ciebie i spokojnie nie zwrócić na ciebie uwagi. Notabene od lwów dużo bardziej groźne są hipopotamy. Podobno atakują 10 razy więcej jakby osób niż lwy. A najbardziej niebezpiecznym jest nie po to, żeby zjeść, nie? Nie po to. Akurat hipopotam nie jest mięsożercą. Ma jakąś taką dziwną naturę, która zmusza go do tego, żeby bronić swojego terytorium. To jest ciekawe zagadnienie. No, to jest trochę tak ze zwierzętami, że rzeczywiście jeżeli wkroczysz na ich teren i one są zaskoczone, nie uprzedzisz ich na przykład, nie wiem, stukając patykiem w ziemię i wtedy te węże, tam skorpiony sobie się spokojnie usuwają z drogi, tylko po prostu wchodzisz, a czasem się zdarza, że trafisz, nie wiem, między matkę a młode. To wtedy rzeczywiście może być groźnie, ale no to są takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które każdy wie. Na przykład takie jak nie rozbijaj namiotu przy wodopoju. To jest logiczne. No tak, oczywiście, bo tam się wszystkie zwierzęta schodzą w nocy, prawda? Więc może być jakiś konflikt. Tak samo na przykład na wydeptanych ścieżkach, którymi chodzą zwierzęta. No ale to takie powiedzmy elementarne podstawy bezpieczeństwa. To tak jakbyś chciał łapać autostopa idąc środkiem jezdni. Idziesz poboczem, żeby cię nikt nie rozjechał. Jasne. No także to tak jest, że jesteśmy programowani na to, żeby się bać. Ja pamiętam z czasów też odległych swoich studenckich, że wtedy spotkanie niedźwiedzi na przykład w Tatrach to była, nie było takiej zimy, żebym nie spotkał niedźwiedzi w Tatrach tak naprawdę. I nie był to powód do paniki. Też oczywiście wiedziałem, że nie podchodzić, tym bardziej jeśli są młode i tak dalej. Ale jak później słyszałem, już raczej bym powiedział w ostatnich latach właśnie w jakichś przypadkach, że niedźwiedzie zaatakowały kogoś w Tatrach, no to też z zapisu wynikało, że były sprowokowane tak naprawdę, że ktoś próbował się z nimi pobawić, rozumiesz, nie? Że takie fajne zwierzątko, nie? Więc takie BHP właściwie nas zabezpiecza przez tego typu rzeczy. Tak, w tych podróżach taką podstawową zasadą BHP jest po prostu pozytywne nastawienie do ludzi, do sytuacji, do zdarzeń, do wszystkiego, co Cię spotka. Trzeba po prostu jakby podejść do tego w ten sposób, że po coś to jest. Z jakiegoś powodu zdecydowałem się na tą podróż w to miejsce i w tym czasie. I ta konfiguracja spotkanych osób, wydarzeń i tego wszystkiego nie jest przypadkowa. Piękna definicja hologramu. Pozytywne nastawienie, prawda? Zdecydowanie. Fajnego hologramu. Tak, nas ostrzegali, że RPA to jest taki kraj, gdzie rzeczywiście jest niebezpiecznie, strzelają, a białych to już nienawidzą za ten apartheid i tak dalej. Myśmy podróżowali autostopem po RPA, notabene to była moja druga podróż po RPA. Ja spędziłem w RPA ze 2 tygodnie, kręcąc się gdzieś tam po nocach w różnych miastach i nie miałem ani jednej sytuacji, która byłaby nieprzyjemna, więc jakby to wszystko jest właśnie kwestią wykreowania sobie rzeczywistości. Niezależnie od warunków zewnętrznych. To jest do zrobienia. Udało się. Tak jeszcze myślę, wiesz, o tym opuszczaniu strefy komfortu, nie? Bo to jest taki fascynujący mnie temat, bo z jednej strony sam z własnych doświadczeń jestem bardzo świadom tego,
jak bardzo strefa komfortu wciąga, nie? Ma taką właściwość, że wydaje nam się, że to rzeczywiście jest coś, w czym warto przynajmniej trochę posiedzieć. Z drugiej strony jest mi bliska ta piękna maksyma, która mówi, że jedyną stałą w kosmosie jest zmiana. A jeżeli jedyną stałą w kosmosie jest zmiana, to każda próba powstrzymania tej zmiany poprzez zakotwiczenie się w strefie komfortu jest w zasadzie wystąpienie przeciwko, można powiedzieć, prawom kosmosu, nie? Teraz cały ten dorobek cywilizacyjny, w którym my żyjemy, właściwie nas do tego prowadzi, tak? No fajnie mieć kanapę, telewizor, stałą pracę, nie martwić się za bardzo o rachunki. No i można powiedzieć, wtedy tak naprawdę życie jest fajne, prawda? No niekoniecznie. No właśnie, niekoniecznie. Właśnie niekoniecznie, bo wtedy zaczyna wiać nudą, bo nawet w tej Afryce spotkałem setki osób, które nie mają tych wszystkich rzeczy. Tej kanapy, stałej pracy, ubezpieczeń społecznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać, już nie mówiąc o samochodzie, dom i tak dalej. Więc to były osoby bardzo szczęśliwe. De facto, jak popatrzymy na badania, to te kraje cywilizowane, rozwinięte, nie wiem, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, tam jest najwyższy odsetek depresji, samobójstw i tak dalej. Tak. Także jakby wydaje mi się, że tak jak z bogactwem, że to nie jest stan posiadania, tylko powiedzmy umiejętność cieszenia się tym, co masz, tak samo z tym komfortem jest trochę tak samo. Czyli możesz znaleźć się w skrajnie nowych warunkach, gdzie wszystko jest inne i możesz to potraktować jako wyzwanie i jakąś tam dla Ciebie fajną lekcję, trening, a możesz potraktować to tak, że zawalił Ci się sufit na głowę i tylko siąść i płakać. Myśmy w tej Afryce mieli mnóstwo takich sytuacji, gdzie było naprawdę ciężko. Nie było wody takiej, która by się nadawała do picia, nie było jedzenia, czasem nie było cienia, czasem było, szczególnie w Bostwanie, pamiętam, skończyły się drzewa, zaczęły się już takie półpustynie. Stoimy w słońcu, 45 stopni w cieniu, w słońcu to pewnie jest 60. Nic nie jedzie, nikt się nie zatrzyma. I jakby, można siąść i płakać. A można powiedzieć, po coś to jest, prawda? I to rzeczywiście jest wyjście ze strefy komfortu. Ale to właśnie po wyjściu ze strefy komfortu de facto sprawdzamy swój charakter, swoją osobowość. Wtedy jakby jesteśmy troszeczkę zmuszeni do jakiejś refleksji nad tym wszystkim. To jest ciekawe doświadczenie. No dobrze, ale lokalsi w Afryce, oni też mają taki, bardziej wychodzą ze strefy komfortu, czy bardziej próbują się w niej zaczepić? Zaczepić. Wszyscy ludzie na całej planecie mają tę samą tendencję. To jest taka moja obserwacja, niezależnie od kontynentu, niezależnie od kraju, w którym byłem. Ludzie są zaprogramowani na to, żeby było bezpiecznie, żeby było stabilnie, tak jakby chcieli przez to życie przepłynąć i żeby ono już jakby szybko się skończyło. Tak jak opowiadałeś o tej Afryce, mnie jakby poza naszą dzisiejszą rozmową, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ci ludzie tam rzeczywiście mieli takie poczucie bezpieczeństwa na co dzień. Nie mają. No właśnie. Nie mają, ale to jakby warunki zewnętrzne nie są istotne. Istotne jest nastawienie. Oni też są programowani przez rządy, przez partie polityczne, przez różne organizacje, tradycja i tak dalej, całe mnóstwo. Są po prostu trochę inaczej programowani niż my. Natomiast jakby taką cechą wspólną jest rzeczywiście dążenie do bezpieczeństwa i stabilizacji. I to jest taka rzecz, która jest w sumie rozsądna i fajna, ale jeżeli się znowu jakby nie znajdzie tej granicy, to może spowodować, że życie staje się takie jałowe. Nie ma tego kolorytu tych wszystkich wydarzeń i dobrych, i złych, i fajnych, i niefajnych, które powodują, że czujemy, że żyjemy. No ale opowiadałeś mi o Masajach, prawda? I tak jak mi opowiadałeś o Masajach, no to można powiedzieć, że to takie wręcz spetryfikowane plemię, jak gdyby, to znaczy tutaj tak sobie to zrozumiałem z Twojej opowieści, że właściwie oni mają taką wielusetletnią strefę komfortu, z której wcale nie próbują wyjść. No, to jest generalnie tak, że Masaje są teraz w bardzo trudnej sytuacji i właśnie ta sytuacja jest pokłosiem tego przebywania w tej strefie komfortu, bo oni są rzeczywiście bardzo, bardzo konserwatywni. I ten program konserwatyzm u nich jest, nigdzie chyba na świecie nie widziałem tak konserwatywnego podejścia. Masajowie to jest grupa etniczna, która powiedzmy mieszka w kilku krajach centralnej Afryki, głównie Kenia i Tanzania, ale nie tylko.
No i oni od pokoleń zajmowali się wypasem krów. I no, żyją zgodnie ze swoimi tradycjami, które są dla nas bardzo radykalne. Tam szczegółów może nie będę opowiadał, natomiast rzeczywiście dla nas Europejczyków większość tych zachowań jest niezrozumiałych. Dla mnie taką jakby uderzającą rzeczą był ich konserwatyzm. Rzeczywiście tam jest trochę tak, że oni w ogóle jakby nie wychodzą poza to, co warunkuje ich tradycja. Mój ojciec, mój dziadek tak robił i ja będę robił tak samo. Jakby nie chcę próbować czegoś nowego. I sytuacja się zmieniła. Od około 50 lat odbierane są tereny Masajo, głównie pod duże uprawy rolne, ale też pod parki narodowe. I oni już jakby nie mogą wypasać swobodnie tych krów. No i w związku z tym nastąpiło potężne zubożenie. No i oni jakoś nie przystosowali się do tych nowych realiów. I gdyby byli właśnie bardziej otwarci, mniej konserwatywni i jakby mniej przywiązani do tego, co było, to na pewno łatwiej byłoby im się zaadaptować. No jest to trudna sytuacja. No, ale cóż, no, tak mają i jakby nie nam to oceniać. Prawdopodobnie tak ma być. Nie? Spotkałeś tam takie dusze jak ty, w sensie właśnie takiej swobody w wyzywaniu swojej własnej strefy komfortu na pojedynek? Wśród Masajów? No wśród Afrykanerów, może szerzej powiem. Nie. To raczej wydaje mi się, że w Afryce życie jest tak ciężkie, że ludzie żyją rzeczywiście, można powiedzieć, z dnia na dzień, próbując zadbać o te podstawowe potrzeby. Natomiast no, takie wychodzenie ze strefy komfortu to nie jest jakiś taki szalony masochizm, to jest bardzo przemyślane, powiedzmy, działanie, które jakby podbudowane jest pewnymi przemyśleniami, refleksjami i tak dalej. I jest to świadome. Natomiast no, w Afryce po prostu jakby spędzaliśmy czas z lokalną społecznością i jakby no, nie widziałem tam potrzeby wychodzenia ze strefy komfortu wśród osób, które spotykaliśmy. Po prostu. No, generalnie to jest taka dosyć, nazwijmy to, rzadka przypadłość. Tak jak na przykład rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, z ludźmi, których spotykam, no to ludzie raczej starają się... Mówisz już o białych, o nas. Tak. Ludzie starają się zachować status quo i nie wiem, gdzieś tam się obudować wszystkim, co spowoduje, że będą mieli to bezpieczeństwo. To wychodzenie ze strefy komfortu, to wiesz, to są ludzie, którzy powiedzmy uprawiają sporty ekstremalne, ludzie, którzy są żądni wrażeń, ludzie, którzy mają jakąś pasję i tak dalej. I no, to jest specyficzny typ człowieka. To jest specyficzne podejście do wszystkich zdarzeń, które ci się w życiu przytrafiają. Ja kiedyś podjąłem taką decyzję, że życie nie będzie mnie doświadczało, tylko to ja będę doświadczał życie. I to jest spora różnica, pomimo że tam na pierwszy rzut oka to brzmi tak samo. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli świadomie kreujesz swoje życie, to czasami musisz świadomie podjąć decyzję, że robisz coś, co w danym momencie wydaje ci się trudne, ryzykowne, niebezpieczne, nie wiem, jakkolwiek, tylko po to, żeby wydarzyły się pewne zdarzenia, które spowodują u ciebie pewne refleksje. Bo te podróże bez refleksji też nie miałyby żadnego znaczenia. Możesz objechać cały świat i w sumie wrócić i wszystko zapomnieć. Natomiast rzeczywiście w dalekiej podróży jest mnogość wydarzeń nietypowych, które powodują, że cały czas jesteś poza strefą komfortu. No a później jak wracasz, ja osobiście potrzebuję kilka miesięcy, żeby ochłonąć, okrzepnąć i rzeczywiście to wszystko przemyśleć. I to jest ta najciekawsza część później de facto. Nie same wydarzenia, tylko cała refleksja nad tym, co miało miejsce. Tak jak o tym powiedziałeś, sobie pomyślałem, że jednak gdyby pojechać sobie w świat, ale właśnie pojechać sobie w świat w takich realiach człowieka bardzo zamożnego, no to by się nie wydarzyło. Nic byś nie zobaczył. Dokładnie, że ten deficyt, powiedzmy sobie ta granica, prawda, ekonomiczna pomiędzy mieć i nie mieć w tej podróży jest bardzo inspirująca. To prawda. My podróżując po Afryce
Żyliśmy z lokalesami, mieszkaliśmy z lokalesami, jedliśmy to, co oni, piliśmy tą brudną wodę, którą pili oni. Żyliśmy ich życiem. Na krótki moment oczywiście. Natomiast rzeczywiście mieliśmy taką możliwość, że mogliśmy poczuć, jak wygląda życie tych ludzi. Jeżeli byśmy się odgrodzili. No, na tym polega różnica między turystą a podróżnikiem. Turysta to jest ktoś, kto leci samolotem, bierze drogi hotel, odgradza się murem i de facto jeździ na wycieczki fakultatywne. Oczywiście jakby nie neguję, jeżeli ktoś to lubi, to jak najbardziej. Natomiast podróżnik to jest osoba, która jakby wchodzi w lokalny klimat. Wtedy rzeczywiście jest tak, że jeżeli jestem w Afryce, to ja muszę zapomnieć, że jestem Polakiem, Europejczykiem, z tymi wszystkimi, całą tą naszą spuścizną i tak dalej. Ja rzeczywiście wtedy jestem z tymi ludźmi tu i teraz i staram się w pełni jakby przeżywać to, co oni przeżywają. I to jest rzeczywiście tak, że im masz mniej pieniędzy, tym bardziej ludzie widzą, że powinni Ci pomóc i chcą pomóc. I to jest cudowne, ponieważ oni... Ci ludzie, którzy generalnie też mają mało pieniędzy. Tak. To jest też bardzo, bardzo istotne, bo oni często się dzielą ostatnim kawałkiem jedzenia albo ostatnim łykiem wody, ale to im też sprawia radość. To znaczy, oni tego też potrzebowali. Potrzebowali, żeby się pojawił taki biały potrzebujący i trzeba byłoby się z nim podzielić. Nie? I to też dla nich unikalne doświadczenie. Tak, zdecydowanie. Możesz tak powiedzieć mniej więcej... Bo na pewno wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy są ciekawi bardzo odpowiedzi na pytanie, taki rząd wielkości. Ile Ci kosztowało te 1,5 miesiąca w Afryce? Na ile to jest osiągalne? 731 złotych. No żartujesz? Mówię poważnie. 731 zł, nie licząc do lotu oczywiście. Okay. I wiz, bo wizy w Afryce są drogie. Generalnie Afryka jest bardzo drogim kontynentem. To muszę powiedzieć od razu, jest dużo droższa niż Azja, dużo droższa niż Ameryka Południowa. Afryka jest bardzo droga. I nie tylko jakby patrząc na realia afrykańskie, nawet dla nas, dla Europejczyków. Jakiś najtańszy hostel, gdzie warunki są takie, że no pokój jest powiedzmy z moskitierą, z takimi dziurami, że nietoperz może przelecieć, a nie tylko komar. No w takich obskurnych warunkach to jest $20. Średnia cena w Afryce. Okay. Mówimy tutaj o pieniądzach kosmicznych. Generalnie w Afryce jest problem z jedzeniem, jeżeli chciałbyś normalnie jeść, pomijając jakieś fast foody w dużych miastach i tak dalej. To jest problem energetyczny. Podróżując po Afryce z każdym tygodniem robisz się fizycznie coraz słabszy. I dla przykładu, nie wiem, w Zimbabwe jakiś paskudny fast food, frytki, jakiś dziwnej, podejrzanej jakości kawałek mięsa, to jest rząd wielkości 50-60 zł. A ludzie zarabiają tam 80-100 zł miesięcznie. Więc już widzisz, jaka to jest skala dla nich. Więc dla nas, jeżeli my pojechaliśmy niskobudżetowo, bo zarówno ja, jak i mój kumpel Maciek stwierdziliśmy, że my chcemy właśnie żyć takim życiem, jak żyją lokalesi. Nie? To nie chodziło o to, żeby pokazać im, że jesteśmy bogaci, inni lepsi i tak dalej. Nie. Chcieliśmy po prostu jakby zrozumieć koloryt ich życia. I rzeczywiście było tak, że czasem nie było tego jedzenia, bo nie było go gdzie kupić. Albo nie było wody. Bo jest susza teraz. I zrobiliśmy to ekstremalnie niskobudżetowo. Ale nocowaliśmy... 7 stów wydaliście na jedzenie? Tak, na jedzenie. Nocowaliśmy głównie w namiotach, bo w dużych miastach namiot jest problemem. Ale też zdarzyło nam się na przykład na platformie Tira spać, więc centrum miasta. Więc to były noclegi za darmo albo tanie. Często też ludzie, którzy Cię podwożą, po prostu proponują nocleg. U mnie w ogródku możesz się rozstawić z namiotem, nie ma problemu. Ludzie też często dzielili się z nami jedzeniem i jakoś tak to funkcjonowało, że nie wydawaliśmy za dużo. Więc można to zrobić oczywiście tanio. A to też jest fajne wyzwanie, bo im taniej, tym ciekawiej. Tym ciekawej, bo jakby człowiek wtedy nastawia się na zupełnie inne rzeczy, nie na konsumpcję i nie wiem, jedzenie w restauracjach, tylko na po prostu jakby doświadczanie tego wszystkiego, co się dzieje. I obieg energetyczny jest zupełnie inny. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pieniądze są głównym obiegiem energetycznym, w którym żyjemy. A tam wcale tego nie potrzeba. De facto jakby pieniądze stanowią tylko barierę, ponieważ biali są postrzegani w Afryce jako ludzie bardzo bogaci i
Oni byli zdziwieni bardzo często. No jak za darmo? Przecież ty jesteś biały, nie? Ale później się okazywało, zaczęliśmy tłumaczyć, nie? Jaka jest idea tej podróży, tej wyprawy. I to rozumieli, doceniali. Rozumieli filozofię wyjścia ze strefy komfortu? Tak, niektórzy rozumieli. Okay. Niektórzy rozumieli. To oczywiście trzeba było wytłumaczyć jakby tak od A do Z. Natomiast wielu powiedziało, że super sprawa. Nie? Zresztą Afryka jest takim miejscem, takim kontynentem, który przyciąga takich ludzi. I rzeczywiście ja spotkałem podczas moich podróży po Afryce kilkunastu takich podróżników, którzy robili różne ciekawe rzeczy. Tam kolega Łukasz Polak, którego poznaliśmy w Tanzanii, zdaje się, w Tanzanii przejechał rowerem Madagaskar. Coś niesamowitego, bez namiotu. Nie? Zajeżdżał do wioski i podchodził do ludzi, którzy go nie rozumieli, bo nie znali angielskiego i tłumaczył, że musi się przenocować, musi się najeść, napić. Dało radę. Także mnóstwo takich ludzi poznałem w swoim życiu i to jest fajne. Oczywiście ludzie, którzy mieszkają, zajmują się, nie wiem, uprawą swojego poletka, bieganiem do pracy, oni nie myślą o tym, żeby wychodzić ze strefy komfortu. Oni mają swoje obowiązki, które ich pochłaniają. To też jest jakiś program, który niestety odgrywają. Tak sobie po prostu jakby życie poukładali. Świadomie czy nieświadomie? Przeważnie nieświadomie. Natomiast każdy odgrywa jakiś program. Jeżeli, nie wiem, gwiazda rocka robi karierę, też odgrywa jakiś program, który sobie wybrała. Czy jest szczęśliwa? Trzeba zapytać danego osobnika. Tak, trzeba by jej zapytać. Właśnie. Tak. Ale rzeczywiście można podróżować tanio, zarówno po drogich kontynentach takich jak Afryka, jak i oczywiście po tańszych jak Azja czy Ameryka Południowa. Jest to do zrobienia. I jest to wtedy dużo bardziej ciekawe, rzeczywiście. Bo wtedy jesteś siłą rzeczy bliżej tych ludzi. Nie używasz taksówek, idziesz na piechotę i wtedy poznajesz ludzi. Ludzie zatrzymują, mówią, taki kawał na piechotę, 20 km w tym upale? No tak. A dlaczego? Bo nie mam pieniędzy na taksówkę. I nagle pęka ta bariera, która jest między białym człowiekiem a lokalesem. I wtedy zaczyna się jakaś fajna interakcja. Nie? I to jest super. Autostopem przez galaktykę, tak jak żeśmy powiedzieli, tak to dokładnie wygląda. I to jest początek naszego wspólnego projektu z Marcinem. Będzie ciąg dalszy, który będzie obfitował już takie bardziej wyrazistsze historie, bo chcecie na to namówić, żebyś opowiedział o różnych wydarzeniach, których doświadczyłeś wtedy. Myślę, że jak na początek, to żeśmy wprowadzili tutaj dużo takiego, trochę grochu z kapustą, ale to mniej więcej pokazuje. Ja jestem z natury chaotyczny. Nie, ale to bardzo pięknie, wiesz? Ale rzeczywiście tych historii to ja nie pytam, że chaotyczny, jesteś bardzo wielobarwny w tej opowieści, wiesz? To nie to samo. No bo to wiesz, to jest trochę tak, że jeżeli dużo podróżujesz, to spotykasz się z naprawdę mnogością różnych wydarzeń, różnych sytuacji, różnych ludzi i wtedy twoje reakcje są rzeczywiście inne niż te, które wypracowałeś sobie tutaj w tej swojej strefie komfortu. I to jest super. I to rzeczywiście powoduje, że to życie staje się takie ciekawsze, dużo bardziej barwne. Nie? Więc tych opowieści mamy mnóstwo. No i jak najbardziej chętnie będę się dzielił. Jeżeli kogoś to zainspiruje do podróży, to trzymam kciuki i rekomenduję. Zdecydowanie warto. No, mnie to inspiruje, od kiedy zaczynam z Tobą rozmawiać o Twoich opowieściach. I ja akurat jestem przykładem człowieka, któremu ciężko jest wyjść ze strefy komfortu, no bo mam całą swoją litanię, 5 kotów, rozumiesz? Same excuse'y, o których się zawsze powtarza. Dokładnie, prawda? Chałupę na wsi i tak dalej. Zawsze się coś znajdzie. Jesteś jednym z bardziej fascynujących wyzwań, które mi mówi, a zobacz co było jakbyś wyszedł z tej strefy komfortu swojej. I powiem szczerze, kropla drąży skałę, bo myślę o tym coraz intensywniej. No już zrobiłeś pierwszy krok, zamknąłeś stary kanał, otworzyłeś nowy. To jest nowe rozdanie. To jest rozstanie się z pewną przeszłością. Czasami wychodzę z tej strefy komfortu. To jest fajnie. Jak się później czujesz? Zawsze rewelacyjnie. No widzisz. Nigdy nie chciałem wracać z powrotem. Nigdy nie czekaj na czarną dupę. To, o czym powiedziałeś ostatnio w swoim podcaście. To jest twoja rada. Nigdy nie czekaj na czarną dupę, tylko wyjdź jej na spotkanie, zanim się pojawi. Dokładnie. Wyjdź zmianie na spotkanie. Tak. No to jest to, czym chcielibyśmy Was, kochani moi, wszyscy zainspirować. Marcin Tatar, mój gość i nasze autostopem przez galaktykę. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, Andrzeju. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, kochani, że wytrwaliście do końca. Dokładnie. Zapraszamy na następne odcinki, jeżeli będzie taka chęć i wola. Jasne. Z waszej Wszystkiego strony. dobrego. Dziękuję. Dzięki. Cześć.